Cześć, cześć. Ze Starego Ogrodu. Tak się zastanawiam ostatnio, właśnie tu łowiliśmy te szczupaki, tylko że nie jestem na koncie szczupakowym. Czy ja mam tu rybę? Mam tu rybę. Tak mi się wydawało, że mam branie, ale to pewnie będzie coś w rodzaju... O, nie lina. Myślałem, że to nie będzie lin, bardziej jakiś karaś. A ja chciałbym łowić karpie, także testuję sobie różne spoty karpiowe. Zobaczymy, co tu będzie wychodzić. Gdzie tu będzie wychodzić. Różne mam odległości rzucone też. Także zestawy dzisiaj generalnie klasyczny włos. Nie, w sumie nie tylko, ale generalnie to kokos śmietanka, pelety. Albo tu, jak tu na przykładzie tego pop-up zestawu jest kukurydza. Tutaj co ja mam założone? Kulkę, a musiałbym zmienić dip. Czy ja mam wszędzie dip założony prawidłowy? Dobra, tylko tam nie zmieniłem. To się nie ma co dziwić, że jakoś dziwnie bierze. No jeszcze musiałbym głębokość ocenić, jaka tu może być. Także pierwszy spot do sprawdzenia. 2, 4, 3, 3. Co bym chciał łowić tutaj? Gdzieś karpie, amury. Różnie bywa z tym. Pewnie się skończy tak, że dojdę tam na 2,167. No może jeszcze jakieś inne miejsce zahaczę. Zobaczymy. Gdzieś tam pod tą kłodę bym musiał rzucić. Czy to nie będzie za daleko? 80 to już będzie tak stało jak wczoraj na filmie Samber, ale dobra. Może niech tak będzie. Także no co, zobaczymy parę miejsc na Starym Grodzie pod karpia amura. A ostatecznie co z tego wyjdzie i czy ten film się ukaże, to no, jak zwykle, nie? Jak da rybę, to da. No, coś się tu dzieje, nie? Nie wiem, w którym momencie ja włączyłem nagranie, ale chyba coś widzieliście, jakieś takie zanurzenie tego spławika, chciałem przyponu powiedzieć. Dziwne branie jest jakieś takie, no właśnie jedno było takie mocne zanurzenie, później kolejne jakieś takie podnoszenia. Co to za ryba może być? Jakby to ocenić? Wczorajsze karpie na bursztynie to były jakieś takie samozacinające się w zasadzie, a ta ryba, tą rybę pewnie spłoszę, jak tak naciągnę. Nie, no dobra, udało się. Co to może być? Co to może być? Patrzcie, jest amurek. Jest amurek na spławik. No to byłoby fajnie. Byłoby świetnie. Jak jednocześnie ten spłocik byłby karpiowy i amurowy. Na pewno bym go nie chciał razem podnosić z mostem, ale dobra, zapraszam pana do podbieraka. Troszkę dalej rzucone, ale na przynętę tonącą. No wiadomo, bo na spławiku nic innego nie mogę założyć. Tu też jest amurek. Jak coś, to rzuciłem taką dość... Za daleko to jest rzucone na pewno. Dość dobrą zanętę, taką typową kokosową. Full zestaw kokos. No, łącznie z atraktorem, bo akurat kokosową przynętę mogę tu robić na tym kącie. Tu jest branie na tą kukurydzę. No, zobaczymy, czy ta ryba już jest, czy nie ma. Tu coś się dzieje na spławiku. Trudno mi powiedzieć w sumie jaki klips, bo ten spławik wydaje mi się, że leży gdzieś na 10 metrach aktualnie i jest branie, jak widzicie. O, jest karpik. No, to co chciałem łowić. A tamte zestawy latają pod 15-17 metrów. To wydaje mi się, że jest za daleko. Tak sobie teraz pomyślałem, że w sumie będę mógł zobaczyć. No tu jest branie, takie dość konkretne. Zobaczymy tą, ja tą zanętę wbudowaną w grze karpiową mam. To sprowokujemy te ryby karpiową zanętą. O, jest taka zanęta 9/10 z standardową białymi robakami, kukurydzą, wanilią i kwaciastym grochem, tak? Bardziej, co to jest w ogóle? Ten łowi tyle lat w tą grę, dalej nie wie, co tam wkłada, nie? Mąka kukurydziana, nie grochowa, chyba tego w bazie jest. No. Rzucimy parę
parę sztuk tej zanęty, tu gdzie je łowię na spławik. Te zestawy gruntowe może też tak przerzucę trochę bliżej. Jak chcecie w komentarzach, to policzcie, ile ja tego wrzuciłem. Pamiętajcie o łapkę w górę, bo mi się to podobno przydaje, jak klikacie łapki w górę, a czasem jest ich mało. No. Generalnie to się człowiekowi milej robi, jak widzi, jak to rośnie. Dobra, 10 metrów klips teraz. Zobaczymy trochę bliżej tu łowić. No i metr chyba głębokości miałem tutaj na tym spławiku, co? Będę musiał to sprawdzić, żeby mieć jakąś taką pewne informacje dla Was przekazane. Jak tą wędkę teraz podniosę? 1,30 m, dobra. 130 cm na spławiku gruntu, a tam mam... Dobra, podniosło przynętę, nie mam ryby. Troszkę rzucę na 70%. No to jest trochę za daleko. 60, 50, 60% chyba byłoby najlepiej rzucić. Dobra, jeszcze raz poprawię to. 60%, 63, o. Dobra, to coś wiemy, coś widzimy. Przydałoby się więcej karpia. Byłoby coś wiadomo, nie? Linę to raczej biorą między godziną właśnie 18 jak teraz, a 21 i rano od 6, okolice 6 do 9, takie najbardziej aktywne godziny lina. Cały czas czekam na tą rybę. Fajnie by wpadł jeszcze właśnie jakiś karp, jakiś lin. Amury mamy raczej potwierdzone. Jak ktoś nie ma możliwości łowienia na włos, o jest linek. Jak ktoś nie ma możliwości łowienia na włos, generalnie to jak ktoś nie ma sprzętu karpiowego, to lepiej, żeby nie chodził na karpia, nie? To zawsze powtarzamy, bo to się mija z celem. Przychodzicie, walczycie nawet z takim karpiem 3-4 kg, gdzie w tym czasie wyciągnacie ileś tam płotek, karasi, macie dużo więcej srebra, nie macie zniszczonego sprzętu i jest dużo lepiej. Nawet taki 3-4 kg. Takie to już są duże na te proste zestawy. Kwestia jest jeszcze tego, że te ryby różnie są odpalone i to różnie bywa. Większa ryba może dużo słabiej pracować niż jakaś malutka. A teraz się zastanawiam, jakby to zacinać, bo był dobry moment chyba, żeby zaciąć tą rybę chwilę temu, bo był spławik podniesiony. A teraz w takiej sytuacji można podciąć. Zobaczymy, jest karpik. Ja tu chyba zaryzykuję trochę na tym spławiku. Czy ryzyko tyle, o ile jest, że może być tak, że jak teraz dam większą przynętę, rozmiar 16, jak miałem 12, to może być tak, że przestaną mi brać. Coś, czego bym nie chciał. Chciałbym łowić ryby. Chciałbym, żeby tu jakaś akcja była. Dobra, ale mam rzucone. Już taki wstęp nagrane tego filmu. Znowu gadam za dużo, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, ale no co, wracam do Was już jak tu się rybki pokażą. Tak jak teraz coś tu siedzi. Troszkę mnie dziwi, że takie małe jakieś, no tam jest branie. Dobra, się udało zaciąć rybę, myślałem, że ją stracę. A to karasek, patrzcie, większa przynęta, ja mówię, będą większe ryby brał, albo nie będzie wcale. No tu karaś, chociaż ten karaś to jest wielkości takiej tamtej karpi. Tu amur na 100% bierze na tym lewym zestawie, a dlaczego tu takie małe biorą? O właśnie, żeby tu zwiększyć, tak, zwiększymy sobie haczyk. Dam ten pelet z powrotem kokosowy, damy też większą kulkę, 16, większy hak, większa kulka i będę liczył, a jak w ogóle jaki klips ja teraz ustawiłem? 15, damy 12. 12 tak będzie latać tam trochę pod kłodę, w lewo mógłbym bardziej rzucać. Czasem tu łowiliśmy w ten sposób w ogóle. Raz był, znowu się rozgadałem, nie? Raz, przynajmniej raz, więcej razy pewnie było.
że tu był aktywny spot na 10 metrów leszczowy, to bywało w tym miejscu tak, że jak się już skończyły leszcze, to zaczynały brać amury i właśnie się, wydaje mi się, że można byłoby tu je łowić, nie? Niekoniecznie w ten sposób. Lecz najczęściej łowiliśmy tutaj właśnie rzucając w stronę tej belki. No dobra, ale jakoś tak wygląda, że spocik jest zaliczony. Tu będzie chyba amurek na tym spłowiku, bo podnosił. Nie, linek. Oto lin. Panie linie, zaskoczyłeś mnie sposobem brania. No dobrze, dobrze. Trzeci linek. Tu widzę, ludzie na czacie wyciągają szczupaki. To pewnie tutaj na tym spocie, co ostatnio miałem nagrane. Zresztą były 3 różne spoty nagrane na tym filmie ostatnim ze szczupakowania. Także tam zapraszam i odsyłam do tego filmu. A tutaj co? Linę 3, jakieś tam karasie, mamy amury i 2 karpie pospolite. Dobra, to czekam teraz na jakąś fajną rybę, może wam pokażę, może nie, a jak nie, to skończymy w ogóle to, bo to nie ma co za długo ciągnąć. Ryby są? Są, nie? No zobaczcie, jaki ładny linek do mnie płynie. Taka piękna sztuka na Starym Grodzie. Niecałe 2 kg, myślałem, że jest większy. A mam taki problem dość spory aktualnie z tym, co się dzieje z tą wędką po prawej. Mówię, coś za długo, ona leży tak w takiej pozycji jakiejś dziwnej. W ogóle wydaje mi się, że już rzucałem w tamtym kierunku, nagle była ona tutaj. Chyba było branie jakieś w międzyczasie. Coś tam się działo z tym na pewno. I sobie odpuściła ta ryba. Teraz podnoszę, patrzę. Nie ma żadnego zaczepu, nic się nie dzieje. Oczywiście jest jakiś zaczep o jakiś tam nie wiadomo jaki coś pod wodą. Dobra, co ja naciskam za przyciski. Dobra, tu widzicie karpia. Także może bym coś połowił więcej, ale no, nie wiem, co tam się wydarzyło. Tutaj teraz dałem 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m za dużo, 1,30 m wydaje mi się, że chyba optymalnie jest. 1,20 m, no jakoś tak 1,30 m, tak 1,35 m, 1,20 m to chyba będzie dobra głębokość tutaj ustawiona na tym spłowiku. Tak mi się wydaje przynajmniej. A tutaj to, co tutaj się stało z tym, to jest normalnie. Zobaczcie, nic nie mogę zrobić, nic. Nie wiem, nie chcę zajeżdżać koło wrotka, mógłbym to zamykać, no ale nie mam zaczepu żadnego, więc co się wydarzy? A lepiej w takiej sytuacji wejść, o właśnie, jak ktoś nie wie, macie osobnego klienta, ale chyba podobno na Steamie działa tak, że tam jest ponowne logowanie, ale jak wejdziecie sobie, kliknijcie sobie escape, macie jakąś wielką rybę albo jakąś taką głupią sytuację jak tu, chociaż czasem szkoda, ale można tak sobie wziąć escape shift, nacisnąć, widzicie komunikat i się wtedy wam wylogowuje z gry i klikacie sobie zaloguj enter i od razu jest, jak mieliście zapamiętane hasło, od razu jest w grze, a nie uruchamiacie całą grę od początku. Takie info dla graczy, którzy tego nie wiedzieli. Może się komuś przyda. A ja chyba będę kończył. No nie muszę stać całą godzinę, żeby wam powiedzieć, że spot jest aktywny. No jest, biorą linę. Biorą też na spławik te liny. Biorą amury amury na liny. Amury na spławik. Kara się biorą. To pewnie jeszcze bym więcej powyciągałbym ryb, jeżeli bym tu ten zestaw wiedział, że jest działający, a nie działa pewnie z 5 minut już. Także no co, idę, zobaczę jeszcze może jakieś łowisko, nagram inne. Chciałem iść na miedziane, ale taki szybki wypad chciałem zrobić tutaj na Stary Gród. Połowić jakieś karpie i widzę, że się udało. Nie tylko karpie, amury i przy okazji liny. Linę też na spławik. Także chyba wystarczy. I tak już gadam za długo. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie o tych łapeczkach. O, filmy można podbijać niby na urządzeniach chyba tylko mobilnych, ale jakbyście byli tacy mili, to możecie to też klikać. Pa, pa.